10 najpotężniejszych czołgów na świecie. Miejsce 10. VT-4. VT-4, znany także pod nazwą MBT-3000, to chiński czołg podstawowy zaprojektowany z myślą o klientach eksportowych. Uzbrojenie główne stanowi armata gładkolufowa kaliber 125 mm połączona z automatem ładowania mieszczącym 22 naboje. Jednostkę napędową stanowi silnik wysokoprężny o mocy 1300 koni mechanicznych. Masa pojazdu wynosi 52 tony. Nowa konstrukcja spotkała się ze znaczącym zainteresowaniem potencjalnych klientów na całym świecie, ze względu na dość niską cenę jednostkową. Produkcja VT-4 rozpoczęła się w 2014 roku. Dotychczas na jego zakup zdecydował się Pakistan, ale także Tajlandia oraz Nigeria. Podczas targów China Airshow 2022 chiński koncern Norinco pokazał nową wersję swojego czołgu podstawowego VT-4, wyposażoną m.in. wyrzutnię bezzałogowych statków latających, system ochrony aktywnej oraz nowe opancerzenie. Cena, jaką trzeba zapłacić za ten chiński czołg, wynosi około $5 milionów. Miejsce 9. T-90M. T-90M Proryw to zmodernizowana najnowsza wersja czołgu podstawowego T-90 Władimir. Zmodernizowany T-90 został znacznie ulepszony pod względem ochrony, mobilności i siły ognia. Wariant Proryw jest uzbrojony w 125 mm armatę gładkolufową, która może atakować standardową amunicją, jak również przeciwpancernymi pociskami kierowanymi refleks. Uzbrojenie dodatkowe obejmuje zdalnie sterowany moduł wyposażony w ciężki karabin maszynowy 12,7 mm. W T-90M mamy do czynienia z nowym silnikiem. Układ napędowy ma moc 1130 koni mechanicznych. Masa pojazdu wynosi ponad 46 ton. Opancerzenie zostało wzmocnione poprzez montaż modułów nowego pancerza reaktywnego Relikt na kadłubie i wieży oraz pancerza prętowego z tyłu. Co znamienne, w T-90M zrezygnowano z systemu samoobrony Sztora. Łącznie wyprodukowano ponad 1600 sztuk czołgów T-90, natomiast Rosja powinna posiadać około 100 sztuk najnowszej wersji T-90M. Cena jednostkowa nowo zbudowanego T-90M może wynosić $4,5 miliona. Miejsce 8. Altaj. Altaj to turecki czołg nowej generacji. Turcja rozpoczęła projekt czołgu podstawowego w 2007 roku. Czołg miał być napędzany 1500-konnym silnikiem diesla niemieckiej firmy MTU, jednak dostawa silnika została wstrzymana po decyzji Berlina o ograniczeniu eksportu broni do Turcji w wyniku zaangażowania się Turcji w wojnę w Syrii. Altaj od samego początku był tworzony przez Turków z wykorzystaniem rozwiązań dostarczonych przez przemysł koreański. Współpracowali z Koreą Południową i wzorowali się na czołgu K2 Black Panther. Program produkcji pierwszych 250 maszyn rozpoczął się w listopadzie 2018 roku. Głównym uzbrojeniem Altaja będzie gładkolufowe działo kaliber 120 mm. W przeciwieństwie do K2 Black Panther, Altaj nie będzie miał automatu ładowania i będzie obsługiwany przez 4-osobową załogę. Pierwsze seryjne czołgi Altaj mają trafić do wojsk lądowych Republiki Turcji w 2023 roku. Szacuje się, że koszt pierwszej partii czołgów wyniesie $3,5 miliarda, co w przeliczeniu za jedną sztukę tej maszyny daje bagatela $14 milionów. Jest to jednak jeszcze nieoficjalna kwota. Miejsce 7. Type 10. Type 10 to japoński podstawowy czołg czwartej generacji, czyli jedna z najnowszych konstrukcji tego typu na świecie. Czołg wszedł do służby w 2012 roku. Co ciekawe, Type 10 to czołg o mniejszych gabarytach i wadze niż inne podstawowe czołgi na świecie. Czołg posiada modularne opancerzenie wykonane ze stali nanokrystalicznej, która jest 3 razy silniejsza, a jednocześnie lżejsza od normalnej stali. Czołg obsługuje zaledwie 3-osobowa załoga, a jednostka posiada automatyczną ładownicę. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to czołg korzysta głównie z gładkolufowego działa 120 mm produkowanego w Japonii. Type 10 może pochwalić się też silnikiem V8 o mocy 1200 koni mechanicznych. Masa czołgu wynosi 48 ton. Czołg jest też niezwykle szybki i potrafi poruszać się z prędkością maksymalną aż 70 km na godzinę. Oprócz tego czołg wyposażono w ultranowoczesne półaktywne zawieszenie hydropneumatyczne, dzięki któremu maszyna potrafi siadać, wstawać, kłócać i przechylać się w różne kierunki. Koszt jednostkowy Type 10 wycenia się na około $6,5 miliona. Miejsce 6. Merkawa Mark V.
Merkawa z hebrajskiego Rydwan to długa seria izraelskich czołgów podstawowych. Czołgi Merkawa wyróżniają się budową, która w zamierzeniu konstruktorów ma zapewnić maksymalną ochronę załogi. W tym celu izraelskie maszyny mają nietypowy układ konstrukcyjny z silnikiem umieszczonym z przodu kadłuba, a nie jak w większości czołgów podstawowych z tyłu. Siły zbrojne Izraela rozpoczęły w styczniu 2023 roku eksploatację pierwszych egzemplarzy czołgu Merkawa Mark V Barak z hebrajskiego błyskawica. Na razie nie są znane dokładne dane techniczne nowego sprzętu, a Izrael nie udostępnił jeszcze jego zdjęć. Załoga czołgu ma do dyspozycji nahemowy system obserwacyjny Iron Vision, który dzięki rozszerzonej rzeczywistości pozwala na rozglądanie się wokół tak, jakby ściany kadłuba pojazdu były przeźroczyste. Merkawa Mark V ma także najnowszy system obrony aktywnej Trophy. Szacuje się, że masa bojowa wynosi około 70 ton. Uzbrojeniem głównym miała pozostać 120 mm gładkolufowa armata, pomimo doniesień o pracach nad 140 mm armatą czołgową. Obecnie napędem czołgów Merkawa Mark IV jest silnik wysokoprężny V12 o mocy 1500 koni mechanicznych, co zapewnia maksymalną prędkość do 64 km na godzinę. Koszt takiej maszyny to prawie $7 milionów. Miejsce 5. AMX-56 Leclerc. Jest to francuski współczesny czołg podstawowy. Konstrukcja czerpie rozwiązania techniczne z projektów amerykańskiego Abramsa i niemieckiego Leoparda II. Jego główną przewagą nad innymi czołgami w tamtym czasie była komputeryzacja na skalę wówczas nieznaną. Leclerc posiada francuską armatę 120 mm o długości 52 kalibrów. Leclerc został wyprodukowany w liczbie nieco ponad 800 egzemplarzy. Po około 400 wzięła Francja oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jedyny zagraniczny użytkownik tych maszyn. Francuski czołg otrzymał modułowy wielowarstwowy pancerz kompozytowy. W tej konstrukcji mamy do czynienia z czołgiem wyposażonym w 22-nabojowy automat ładowania umieszczony z tyłu wieży, który jednak nie stanowi zagrożenia dla załogi, jak ma to miejsce w rosyjskich pojazdach. W przypadku najnowszych wariantów masa bojowa tego czołgu to nieco ponad 60 ton. Za napęd odpowiada 8-cylindrowy silnik o mocy 1500 koni mechanicznych. Od momentu powstania konstrukcja miała jedną główną wadę – swoją cenę. Chociaż oficjalna cena AMX-56 Leclerc nie została ujawniona, analitycy szacują ją na $13 milionów. Czyni go to najdroższym czołgiem wyprodukowanym seryjnie na świecie. Miejsce 4. Challenger 2. Challenger 2 to brytyjski podstawowy czołg trzeciej generacji będącym w służbie armii Wielkiej Brytanii i Omanu. Został on zaprojektowany i zbudowany przez brytyjską firmę Vickers Defence Systems. Czołg Challenger 2 skupia się głównie na dwóch aspektach. Po pierwsze na dużej sile ognia zapewnianej przez unikalne w skali NATO gwintowane 120 mm działo o długości 55 kalibrów oraz na ochronie załogi, której broni m.in. światowej klasy opancerzenie typu Dorchester 2. Przekłada się to na masę czołgu przekraczającą 62 tony. Waga czołgu wzrasta do 75 ton z dodatkowymi modułami opancerzenia. Podobno żaden egzemplarz tego czołgu nie został zniszczony przez wroga, dlatego nadano mu przydomek niezniszczalny. Działo Challengera jest rekordzistą pod względem odległości zniszczenia innego czołgu. Potężne uzbrojenie oraz opancerzenie Challengera 2 sprawiają, że czołg jest wolniejszy od konkurencyjnej jednostki, ale jego możliwości ofensywne nadrabiają te braki z nadwyżką. Napędzany jest silnikiem o mocy 1200 koni mechanicznych. Challenger 2 jest obsługiwany przez 4-osobową załogę. Korzysta też z hydrauliczno-pneumatycznego zawieszenia, które pozwala mu na prowadzenie ostrzału w trakcie jazdy. Maksymalna prędkość to zaś 59 km na godzinę na drodze. Koszt Challengera 2 wynosi około $8 milionów. Miejsce 3. Leopard 2 A7. Leopard 2 to niemiecki czołg podstawowy. Pierwszy egzemplarz w najnowszej wersji 2A7 trafił na uzbrojenie Bundeswehry w 2014 roku. Powszechnie Leopardy 2 uważane są jedne z najlepszych czołgów podstawowych świata. Za produkcję tych czołgów odpowiada niemiecki koncern Krauss-Maffei-Wegmann. Czołg rozwija prędkość maksymalną 72 km na godzinę po utwardzonej drodze. Jego napęd stanowi 47-litrowy 12-cylindrowy silnik diesla MTU
o mocy 1500 koni mechanicznych, a głównym uzbrojeniem jest 120 mm gładkolufowa armata Rheinmetall RH-120. Na standardowe uzbrojenie tych maszyn składają się armata kaliber 120 mm oraz dwa karabiny maszynowe MG3. Masa bojowa czołgu w wariancie 2A7 wynosi ponad 65 ton. Czołgi Leopard są aktualnie użytkowane przez wiele państw, m.in. przez Niemcy, Danię, Hiszpanię, Polskę, Finlandię, Grecję, Turcję, Szwecję oraz inne państwa. Najnowsze wersje tego czołgu użytkowane są jednak tylko przez Niemcy, docelowo 205 sztuk i Danię 44 sztuki. Cena, jaką trzeba wydać na Leoparda 2A7 wynosi około 8 milionów dolarów. Miejsce drugie. K2 Black Panther. K2 to południowo-koreański czołg podstawowy produkowany przez Hyundai Rotem. K2 inspirowany był francuskim czołgiem Leclerc, stąd m.in. automat ładowania zastosowany w obu wozach. K2 ważył około 55 ton, a ich 1500-konny silnik diesla Doosan DST pozwala poruszać się w terenie z prędkością ponad 50 km na godzinę i ponad 70 km na godzinę po drogach utwardzonych. Czołg może pokonywać przeszkody wodne o głębokości do 4 metrów. K2 wyposażone są standardowo w kompozytowy warstwowy pancerz z ładunkami typu ERA. Czarne Pantery mają również nowoczesny system ochrony aktywnej typu Softkill, zakłócający system naprowadzania nieprzyjacielskich pocisków przeciwpancernych, ale mogą być również dozbrojone w system typu Hardkill, który na zagrożenie odpowiada przeciwpociskami. Głównym uzbrojeniem K2 Black Panther jest gładkolufowa armata o kalibrze 120 mm, która dzięki automatowi ładowania umożliwia wystrzelenie 10 pocisków w ciągu minuty oraz rażenie celów oddalonych nawet o 8 km. Czołgi K2 Black Panther są na wyposażeniu południowo-koreańskiej armii od 2014 roku. Oprócz wojska południowo-koreańskiego użytkownikiem tych maszyn ma zostać Polska. Koszt jednostkowy tego czołgu wynosi około 8,5 miliona dolarów. Miejsce pierwsze. M1A2 Abrams. M1 Abrams to czołg podstawowej Armii Stanów Zjednoczonych i Korpusu Piechoty Morskiej. Uważany jest za najlepszy czołg na świecie. Obecnie Abrams stanowi podstawę sił pancernych USA, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Australii, a wkrótce także Wojska Polskiego. Istnieją trzy główne operacyjne wersje Abramsa M1, M1A1 i M1A2, a każda nowsza zawiera ulepszenia w uzbrojeniu, pancerzu i elektronice. Do tej pory wyprodukowano ponad 9000 egzemplarzy tych maszyn. Obszerne ulepszenia zostały wdrożone do M1A2 w wersji SEP V3. Obejmowały ulepszony pancerz kompozytowy, lepszą optykę, systemy cyfrowe i amunicję. W tej wersji zastosowano również wkłady zubożonego uranu w kadłubie i wieży oraz ulepszony pancerz Chopam i zwiększony pancerz wieży dodatkami Arad i ERA. Czołg napędza silnik turbowałowy o mocy 1500 koni mechanicznych, który pozwala rozpędzić się do maksymalnie 70 km na godzinę. Zastosowana w Abramsie turbina Honeywell została zaprojektowana do pracy z paliwem lotniczym, ale jest w stanie działać także z całą gamą innych paliw, takich jak kerozyna, benzyna czy olej napędowy. Masa tej maszyny w najnowszej wersji wynosi około 68 ton. Załoga korzysta głównie z działa kaliber 120 mm, mając do dyspozycji maksymalnie 42 sztuki ręcznie ładowanej amunicji. Główną amunicją maszyny są pociski ze zubożonego uranu M829. Cena jednostkowa M1A2 SEP V3 wynosi około 9 milionów dolarów za sztukę.